Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie smaczny i efektowny makowiec z białego maku na kruchym cieście i z puszystą bezą. Zawsze robi furorę na świątecznym stole. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jajka, mąka pszenna, mąka kokosowa, cukier, cukier puder, masło, proszek do pieczenia, cukier wanilinowy, budyń, sok z cytryny, biały mak, miód, aromat rumowy, orzechy włoskie, migdały, skórka pomarańczowa, rodzynki i sól. Ten przepyszny makowiec przygotowałam we współpracy z marką Sanmi, która dostarczyła produkty do tego wypieku. Sanmi to sklep ze zdrową i jakościową żywnością, który w swoim asortymencie posiada m.in. różne odmiany mąk, zdrowe i smaczne bakalie, orzechy, pełnowartościowe musli i wiele innych produktów wysokiej jakości. Ponadto sklep Sanmi oferuje 10% zniżki na zakupy z moim kodem rabatowym Sprint Cooking. Dodatkowo niespodzianka, pierwsze 10 osób, które wykorzysta mój kod rabatowy Sprint Cooking, otrzyma gratis szklany pojemnik do przechowywania żywności. Link do sklepu zamieściłam w opisie filmu. A teraz przepis. Zaczynamy od przygotowania maku. Dobrze wypłukany i osączony z wody mak zalewamy wrzącą wodą. Wody powinno być tyle, aby całkowicie przykryła mak i jeszcze 1-2 cm nad powierzchnią maku. Po 25 minutach gotowania mój mak już wchłonął wodę i napęczniał. Mak mieszamy, kuchenkę wyłączamy i zostawiamy do wystudzenia. Ugotowany mak dokładnie odsączamy z wody. Biały mak oczywiście można zakupić w bardzo dobrej cenie w sklepie internetowym Sanmi. Następnie do miseczki kładziemy 100 g masła. Do masła dodajemy 3 kopiaste łyżki miodu i masło z miodem krótko podgrzewamy, aby masło zmiękło, a miód się upłynnił. Następnie mak należy dwukrotnie zmielić przez maszynkę do mielenia o drobnych oczkach. Ale można również zrobić to blenderem. Najlepszy efekt uzyskałam miksując mak razem z masłem i miodem. Jest to jednak trochę czasochłonne, ponieważ trzeba miksować małymi porcjami. Następnie rodzynki zalewamy wrzącą wodą i odstawiamy na kilka minut. Orzechy włoskie dobrej jakości rozdrabniamy blenderem lub drobno siekamy na dowolną grubość. Migdały również rozdrabniamy. Najlepiej, gdy są to migdały blanszowane. Oddzielamy żółtka od białek i przygotowujemy kruche ciasto. Kruche ciasto przygotuję z dodatkiem mąki kokosowej. Mąka kokosowa sprawi, że ciasto będzie bardziej kruche. Mąka, którą używam, jest bardzo dobrej jakości. W składzie jest tylko kokos bez żadnych dodatków. Następnie
Do misy przesiewamy 2,5 szklanki mąki pszennej, przesiewamy 1 szklankę mąki kokosowej, wsypujemy 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 opakowanie cukru wanilinowego, około pół szklanki cukru pudru, i suche składniki razem mieszamy. Dodajemy 250 g masła pokrojonego w kostkę. Wlewamy 5 żółtek. Żółtka i masło zasypujemy mąką. Ciasto zagniatamy ręcznie lub za pomocą miksera. Ciasto miksujemy do momentu, gdy będzie miało konsystencję jednolitej kruszonki. I kruszonka gotowa. Mniej więcej 3/4 kruszonki przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Równomiernie rozprowadzamy i lekko dociskamy, tak aby ciasto nie było zbite. I wracamy do masy makowej. Do zmielonej masy makowej dodajemy przygotowane bakalie. Wsypujemy zmielone migdały, posiekane orzechy, dodajemy skórkę pomarańczową, rodzynki, wsypujemy cukier puder, najlepiej stopniowo do smaku i wszystko razem dokładnie mieszamy. Do masy makowej dodajemy jeszcze 2 żółtka, łyżeczkę aromatu rumowego lub migdałowego. Mieszamy i kolejna białka. Do 2 białek dodajemy szczyptę soli i białka ubijamy na sztywno. Ubitą pianę dodajemy do masy makowej, dokładnie mieszamy. A teraz przygotowujemy bezę. Do misy miksera wlewamy 7 białek. Może być tylko 5, ale blaszka jest duża, więc beza będzie wówczas trochę niższa. Zostały mi 2 białka z poprzedniego ciasta, więc dodaję 7. Do białek wsypujemy szczyptę soli i białka ubijamy na sztywno. Do ubitych białek wsypujemy cukier wanilinowy i stopniowo wsypujemy zwykły cukier. I białka jeszcze miksujemy na wysokich obrotach przez około 10 minut, aż masa będzie gęsta, lśniąca, a kryształki cukru nie będą wyczuwalne. Następnie zmniejszamy obroty miksera. Wlewamy 1 łyżkę soku z cytryny i na koniec wsypujemy 1 łyżkę budyniu. Budyń oczywiście można zastąpić mąką ziemniaczaną i krótko miksujemy, tylko do połączenia składników. A teraz składamy makowiec. Na ciasto wykładamy masę makową. Równomiernie rozprowadzamy i wyrównujemy powierzchnię. Na mak wykładamy ubite białka z cukrem.
i białka równomiernie posypujemy pozostałą częścią ciasta. Gotowe ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Pieczemy około 40-45 minut. Na początku grzanie tylko od dołu, a pod koniec pieczenia można włączyć grzanie górne, aby ciasto zarumieniło się na wierzchu. Polecam gorąco, makowiec jest przepyszny. Na koniec przypominam jeszcze o rabacie w sklepie internetowym Sanmi na hasło Sprint Cooking. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!